Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pierogi z kapustą i z grzybami. Jest to danie tradycyjne, często kojarzone z wielogodzinnym siedzeniem w kuchni. Dzisiaj złamiemy te stereotypy i pokażę Wam, jak w 60 minut przygotować takie pierogi. Zaczynamy! Do mojego dania będę potrzebować kiszoną kapustę, mąkę, wodę. W tej misce mam godzinę wcześniej namoczone grzyby suszone, są to podgrzybki wraz z liściem laurowym oraz zielem angielskim, sól, 2 szalotki i masło. Moje danie rozpoczniemy od przygotowania ciasta na pierogi. Wodę 125 ml podgrzejemy na gazie. Ciepła woda spowoduje, że nasze ciasto na pierogi będzie bardziej elastyczne i łatwiej będzie nam się je ugniatać. Tu, w tej misce mam przygotowane 225 g wcześniej przesianej mąki. Mąki typ 550. Oczywiście sól oraz ostatni element, woda. Ja generalnie jestem miłośniczką pierogów, aczkolwiek nie tylko. Generalnie wszystko, co ma farsz, jest owinięte ciastem, czy to ravioli, czy to calzone, czy to pierogi leniwe, kopytka, wszystko jest dla mnie numerem 1 i mogłabym jeść to na tony. Kiedy zobaczycie, że nasze ciasto zacznie się nam formować, możemy przenieść je na stolnicę. I dokończyć proces ugniatania. Oczywiście, jeżeli macie robot kuchenny, możecie wykonać to za pomocą robota. W momencie, kiedy zobaczycie, że nasze ciasto jest praktycznie wyrobione, to czas, aby do garnka nalać wody i delikatnie ją podgrzać. Ja zawsze podczas ugniatania ciasta mocno ściskam ciasto, a następnie tą częścią dociskam ciasto, przez co niweluję pęcherzyki powietrza oraz grudki. Ok, moje ciasto jest już wyrobione. Zobaczcie, jak jest elastyczne, idealne. Teraz czas wrócić do naszego garnka z wodą. Wodę wylewamy, a gorącym garnkiem przykrywamy ciasto. Ten proces spowoduje, że nasze ciasto będzie idealnie elastyczne i podczas lepienia pierogów nie będzie nam się rwało. Czas na drugi etap, czyli czas na farsz. Nasz farsz zaczniemy od pokrojenia szalotki i przesmażenia jej na maśle. Szalotkę warto pokroić drobno, ponieważ ma być delikatnie wyczuwalna, a nie ma dominować u nas w daniu. Im drobniej pokroimy szalotkę, tym smak będzie delikatniejszy i bardziej subtelny w naszym farszu. Grzejemy patelnię, dodajemy masło oraz szalotkę. Wszystko razem delikatnie podsmażamy. W tym czasie, jak szalotka nam się podsmaża, czas, aby posiekać naszą kapustę. Przed wykorzystaniem kapusty pamiętajcie, aby zawsze ją spróbować. Jeżeli będzie za kwaśna, możecie ją opłukać. Moja była, można powiedzieć, idealna, więc ja swojej nie płukałam. Nasza szalotka jest już podsmażona, czas, aby dodać do niej kapustę. W momencie, kiedy kapusta nam się podsmaża, czas przygotować grzyby. Pierw warto je odsączyć. Równocześnie wyciągając je dłońmi, też będziecie mogli wyczuć i zauważyć wcześniejsze liście laurowe oraz ziele angielskie. Pamiętajcie, aby nie wylewać wody, ponieważ ta woda posłuży nam do podlewania naszego farszu. Grzyby, tak samo jak kapustę, należy teraz posiekać. Grzyby przekładamy do miski, a następnie będziemy je podsmażać razem z szalotką i kapustą. Całość podsmażamy około 5-7 minut. Nasz farsz będziemy doprawiać jedynie z solą oraz grubo mielonym pieprzem. Kiedy składniki na mojej patelni się podgrzeją, czas, aby podlać je wodą po grzybach. Dolewajcie stopniowo. Za pierwszym razem dolejcie troszeczkę więcej, poczekajcie, aż cała woda odparuje, a następnie partiami do momentu wykorzystania płynu. Mój farsz jest już gotowy, wyłączam go z gazu i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. W tym czasie bierzemy się za ciasto.
Uwielbiam ten moment, ponieważ ten etap, w którym przykryliśmy ciasto, jest teraz namacalny i widoczny. Spójrzcie, nasze ciasto jest idealnie elastyczne. Można go modelować i jest niczym plastelina. To dobry znak. Naszą stolnicę podsypujemy mąką. I następnie wałkujemy ciasto. Możecie oczywiście zrobić to przez maszynę, aczkolwiek ja uważam, że wałkując nasze ciasto za pomocą wałka jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować jego grubość. Zobaczcie, jak jest plastyczne, jak jest elastyczne, nie rwie się, jest po prostu idealne. Pamiętajcie, że ciasto na pierogi nie może być ani za grube, ani za cienkie. Jeżeli będzie za cienkie, jest duże prawdopodobieństwo, że farsz może Wam wypłynąć i pieróg może w pewnym momencie Wam się przerwać. Jeżeli będzie za grube, no nie oszukujmy się, kto lubi grube ciasto w pierogach? Przed lepieniem pierogów zawsze warto przygotować sobie pojemniczek z wodą, ponieważ mocząc palce będziemy mieli łatwość w sklejaniu ich. Oczywiście forma, może być to kubek, może być, w moim przypadku jest to folia do crème brûlée, a czemu nie? Moje pierogi będą nie za duże, nie za małe. Ja generalnie nie przepadam z takimi dużymi pierogami, raczej wolę bardziej subtelną wersję. Ja moje pierogi będę podawała w klasyczny sposób, czyli ja je będę gotować, a następnie podam je z masełkiem oraz z cebulką. Aczkolwiek takie pierogi możemy również usmażyć na głębokim oleju bądź upiec w piekarniku. Nie muszą być one gotowane. Jeżeli zostanie Wam ciasta, zagniejdźcie je ponownie oraz zróbcie drugą partię. Mój farsz jest już zimny, to znak, że czas zacząć lepić pierogi. Pokażę Wam dzisiaj 3 sposoby, w jaki sposób można takie pierogi ulepić. Pierwszy, myślę, że wszystkim Wam znany. Przy pomocy widelca będziemy zlepiać nasze pierogi ze sobą. Do ciasta wkładamy farsz. Moczymy palce i zlepiamy ciasto na pół. Mocno dociskamy ranty, a widelcem tworzymy niepowtarzalny wzór. I to jest pierwszy sposób, myślę, że najprostszy i wszystkim Wam znany. Drugi rodzaj lepienia pierogów, tak zwany spinacz. Bierzemy farsz na środek, woda i zlepiamy ciasto na pół. Dociskamy i za pomocą 3 palcy szczypiemy ciasto. Tak prezentuje się nasz drugi wzór. Oraz trzeci i zarazem najtrudniejszy, tak zwane lepienie nawijanek. Standardowo farsz do środka, woda, zlepiamy na pół, dociskamy. A tak prezentuje się mój trzeci pierożek. Moje pierogi są już gotowe. Teraz będę wrzucała je na gotującą wcześniej osoloną wodę. Będę gotować je do momentu, aż wypłyną. W tym czasie przygotujemy okrasę. Jedna mała szalotka, krojemy ją w drobną kostkę. Włączamy mały ogień. Masło. Pierogi nam wypłynęły, to znak, że już są gotowe. Moje pierogi oraz moja okrasa są już gotowe, to znak, że czas
aby udekorować mój talerz. Moje pierogi będą ułożone jeden na drugim po ukosie talerza. Całość poleję okresą. I tak prezentują się moje pierogi w 60 minut. Można? Można. Jeżeli podobał Wam się mój przepis, dajcie proszę łapki w górę, a w komentarzu napiszcie, czy macie ochotę, abym pokazała Wam inne przepisy na farsze, ponieważ w mojej głowie jest ich bardzo dużo. Trzymajcie się, pa! Dobra. Jak ja lubię jeść. Ja cię kręcę, ale to wyszło mi dobre. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli 5, tak? Bez tego? Jakoś to ma.